Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Witamy kochani w 40. odcinku Amiga bez ściemy i dzisiaj jeszcze raz w poszerzonym gronie. Witamy serdecznie naszych gości. Od mojej prawicy jedziemy. Przedstaw się, przyjacielu. Arek Komek, redaktor naczelny czasopisma Kwartalnika Komoda i Amiga. Marcin Wieczorek, redaktor Komoda and Amiga. Moja skromna osoba Remigiusz Remix Kolasa oraz mój współprowadzący Rafał Mufa-Chyła. Jedziemy! Jedziemy. Także zanim zacznę pierwsze pytanie, to jednak chciałbym Wam podziękować za to świetne pismo, bo naprawdę klasa, jeśli chodzi o wydanie, o jakość papieru, w ogóle o gramaturę, no nigdy nie widziałem tak dobrze wydanego pisma, naprawdę gratulacje. Dziękujemy bardzo. Nie przeczytałem jeszcze całości od deski do deski, ale artykuły też ciekawe. Oczywiście przeczytałem raport Commodora z świętej pamięci. Przeczytałem zupełnie ciekawy, taki trochę nie na temat, ale ja lubię takie ciekawostki, czyli na przykład praprzodkowie dzisiejszych Thermomixów, czyli komputery kuchenne, które ważyły po 50 kg i trzeba było się nauczyć programować, żeby wbić tam przepis. Gospodynie domowe dostały 2 tygodnie kursu programowania gratis do komputera. Fajne, ale przechodzimy stricte już do wywiadu. Nie? Mów. Ja od siebie dodam, że tutaj ja generalnie zacząłem od oczywiście tej historii finansowej Commodore. Trochę właśnie fajnie, bo ja chciałem zrobić na ten temat kiedyś u nas na kanale odcinek. To tutaj będziemy też z tego czerpać wiedzę, ale co mnie wciągnęło? Jestem amigowcem, ale Grey mnie tak zaciekawił, że byłem w szoku, że na C64 taki silnik a la Doom, wow. Tak. Ale dobra, A Prince of przejdźmy do Persia mięsa. też świetny, nie? Tak. No ale to już wiedziałem, a Grey mnie zaskoczył. Dobra. Pierwsze pytanie, jak w każdym niemal wywiadzie, musi być standardowe, także prosiłbym Was o przedstawienie historii Waszych początków z komputerami. Czy były to od razu maszyny spod znaku Commodore, czy może coś innego? Dobrze, no więc ja zacznę. U mnie to była maszyna spod znaku Commodore, 93 rok, wrzesień, nawet miesiąc pamiętam. Pojechaliśmy z tatą do Bytomia, do centrum. Tam był taki właśnie sklep komputerowy, no i tato powiedział, no synu, to jest ten czas, kupuję Ci w końcu Twój własny komputer. Bo wiecie, bo ja wtedy bardzo dużo chodziłem do salonu gier, a rodzicom się to nie bardzo podobało, bo tam było szemrane towarzystwo, tak? Jak to salona gier, a ja byłem taki mały bajtel, po śląsku dzieciak, tak? No i więc w końcu tato potem jakąś fuchę zrobił, tak, żeby dorobić pieniążków, no i kupili mi te Commodore 64, tak, to był 93 rok, wrzesień, także dobrze to pamiętam. Od tego się zaczęła moja przygoda z komputerem. No wiadomo, bo wcześniej to były automaty arcade, tak? Także tak to u mnie wyglądało. I to był standard z magnetofonem, tak? Standard z magnetofonem, dokładnie. Kilka kartridży też miałem, no niestety na stacji dysków niestety nie było stać, bo rodziców, tak, no bo to dużo więcej kosztowało, także, ale miałem dostęp miałem do stacji, czy do Commodora z stacją disco, bo kumpel akurat miał, także tutaj też problemów nie było, nie? Pod tym względem. Ja się trochę wtrącę, bo 93 to dość późno i tu Commodore się pojawił, to Amiga w którym roku się pojawiła i jaka? Ja nie miałem Amigi, ja potem była przerwa i potem był przeskok na PC-ta. Na Windows 9.5, właśnie już nie pamiętam teraz dokładnie, tak dokładnie nie, Amigi niestety nie miałem. Amiga to tak mówię, to u znajomych, tylko u kumpeli Ani Amiga CD32, tak, u kumpla Marka Amiga 500 było, także tutaj to tak w ten sposób sobie radziłem, jeśli chodzi o Amigę. No a tekst? Wiecie, aktualnie mamy 9. generację konsol, która zaczęła się w 2020 roku za sprawą PlayStation 5 i Xboxa Series X.
I aktualnie jest to właśnie 9. już generacja. Natomiast ja zaczynałem od generacji pierwszej. I była to konsola bardzo nietypowa, która została stworzona 40 km od mojego miejsca zamieszkania. A mówimy tutaj o wrocławskim Elvro TVG10, czyli telewizyjna wideogra z 10 rodzajami rozgrywki. Była to konsola czarno-biała z wbudowanym głośniczkiem i otrzymałem ją od rodziców na urodziny. Nie za bardzo już pamiętam, które to były urodziny. I to właśnie były takie moje pierwsza styczność jakby z elektroniczną rozgrywką. I no to była konsola czarno-biała, miała jeszcze pistolet świetlny. No i to była do tej pory jedyna konsola, która została wyprodukowana w naszym kraju. No i minęło później kilka lat. Mój kuzyn otrzymał Atari od rodziców i to były dosyć wczesne lata mojej młodości i w moim mieście nawet jeszcze nikt nie wiedział za bardzo, co to są komputery. Pamiętam, że kolegom opowiadałem, co to jest joystick, że to jest taki patyk jakby z przyciskami czerwonymi i dzięki temu kontroluje się właśnie jakąkolwiek postać. No i później minęło kilka lat, no i ja otrzymałem komputer Commodore na komunię. Zbierałem pieniądze i po komunii razem z tatą poszliśmy do takiego studia, bo kiedyś to były komputerowe studia. To był rok? W którym to roku? Ja chodziłem wtedy do 3. klasy podstawówki. To był, kurczę, to już teraz nie wiem. Wyższa matematyka się kłania. Natomiast to były czasy właśnie wczesnoszkolne, czasy właśnie 3. klasy podstawówki, ale wiecie, ja wam powiem jeszcze, mam taką teorię, że nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja mam wrażenie, że jednak kiedyś nie wybierało się jakby modelu komputera samemu, tylko wybierało jakby podwórko. Chodzi mi o to, że na przykład jeśli mój kuzyn mieszkający we Wrocławiu miał sąsiada, który miał Atari, to siłą rzeczy od razu sobie kupił ten komputer, dlatego że wiedział, że oprogramowanie będzie miał od sąsiada. U mnie to było w ten sposób, że u mnie wszyscy naokoło kumple mieli Commodore 64, więc u mnie to było obligatoryjnie oczywiste, że no nie kupię komputera Atari, ponieważ no nie będę miał tutaj jakby pola do działań w formie jakiejś wymiany oprogramowania czy gier. No i takie to były moje początki i później ja długo... Mogę wejść w słowo? Jasne. Bo kurczę, tutaj ta teoria jest dobra, zgadzam się z nią na blokowiskach, tylko że ja mieszkałem w domku jednorodzinnym za gówniarza i u mnie jednak tym warunkiem decyzyjnym była kasa. I mimo, że marzyłem o 500, dostałem Commodore, nie? Dlatego nienawidzę Commodore do dzisiaj, bo jest dla mnie przeklętym komputerem, bo ja i tak chciałem mieć Amigę 500, to dostałem Commodore. Ale dobra, kontynuuj. Okej. To wiesz, powiem Ci, że ja mam troszeczkę podobne odczucia, ale to z innego powodu, ponieważ ja bardzo długo miałem te C64 i uważam, że te C64 miałem za długo, bo miałem je jakoś 8 lat. I już bardzo chciałem tą Amigę. Tak jak moi koledzy, wszyscy już się na Amigę poprzenosili. Ja tej opcji jeszcze nie miałem. Nie miałem drugiej komunii i nie uzbierałem na tą Amigę, ale minął jakiś tam okres czasu. Commodore sprzedałem, dozbierałem sobie do używanej Amigi. Pamiętam, że kupiłem ją monitorem. To był monitor Philipsa, ten CM8802 bodajże to jest ten model. Mam go do dzisiaj. I akurat tak się wydarzyło, że to jest jedyna rzecz z takich starych moich sprzętów elektronicznych, która przetrwała. Amigi już nie mam, moje 500, ale kilka dyskietek mi zostało jeszcze z niej. Także to były moje takie początki. To pamiętasz? Czy też nie pamiętam? Też nie pamiętam, nie, ale no byłem już, moi koledzy już byli jakby troszeczkę zmęczeni już Amigą, już myśleli o kolejnych generacjach, tutaj nawet nie komputerów, tylko konsol, bo tutaj ode mnie dużo ludzi już przechodziło powoli, myślało już nad PlayStation 1,
a ja jeszcze niestety nie. Pamiętam, że wtedy uczyłem się języka angielskiego i korzystałem z syntezy mowy na Amidze i pamiętam, że często lubiłem wpisywać sobie, żeby syntezator mowy mówił mi nazwy gier właśnie na PlayStation, ale niestety to były tylko nazwy i tylko Amiga mogła mi je powiedzieć. No to chyba był już tak 97 rok, myślę, jak już Tak, PlayStation. No właśnie, coś takiego. No. I po tym, co powiedział przed chwilą Marcin, ja poczułem się już mega staro. No słuchajcie, jednak pierwsza generacja konsol, czarno-biała. Ale Od ja tego też od tego pamiętam, podwaliny. nie Nie, miałem, no, ale pewnie. pierwszy kontakt mój jeszcze u wujka gdzieś tam też w drugiej, trzeciej klasie, to był z tym polskim klonem Ponga. Wujek zresztą, tak jak ty, Komek, ze Śląska, górnik, łatwiej takie ekstra towary szło tam dostać na południu Polski, więc no pamiętam tą konsolę. Ale dobra, chyba czas na drugie pytanie. To już ode mnie. Kochani, jakie pisma w latach 90. czytaliście, które było wasze ulubione i czy oryginalny, klasyczny Commodore Amiga był waszym ulubionym? Tak, ale wszystko zaczęło się od Top Secreta. Tak naprawdę i od Bajtka, chociaż czy ja Bajtka nie kupowałem za bardzo, bardziej go pożyczałem. Mnie bardziej gry jarały. Ja nie byłem tak ambitnym użytkownikiem typu kodowanie, grafika, muzyka, tylko ja byłem po prostu graczem. Ja byłem zakochany w grach. Pasjonowałem już wszystkie nowości, tak. No wiadomo, głównie to na Commodore 64 i na Amigę. I tak, zdecydowanie Top Secret. Potem Secret Service. No i wiadomo, i Commodore Amiga, tak, bo nasze pismo też ogólnie teraz do tego pisma nawiązuje. Także Commodore Amiga zachowały mi się, no może nie wszystkie, ale prawie wszystkie numery z tamtych czasów. Top Secrety również. Secret Service'ów nie mam, bo to wyglądało w ten sposób, że jak kupowałem Top Secret, pożyczałem kumplowi, a kumpel kupował Secret Service'a i pożyczał mi, więc tak, to Grzesiu, tak? Grzesiu podejrzewam, nie wiem, czy on bo kontakt się z nim urwał, już wiadomo, to było x lat temu. Być może ma jeszcze te wszystkie numery. Natomiast no ja wszystkie moje Top Secrety zachowałem, tak, także Top Secret, Commodore Amiga, Secret Service, te 3 czasopisma. No i tam Bajtek od czasu do czasu. To była taka podstawa. Gambler, świat gier komputerowych nie, jakoś tak mnie to nie Nie zrozumiałeś ich, no, bo to były ciężkie, takie dziwne, takie czasopisma. Gambler też był bardziej pecetowy według mnie. Tak, ale to takie tak. Znaczy ja Gamblerowi nigdy nie wybaczę różowej czcionki na zielonym tle, czy odwrotnie. No jakoś to było tak, kurczę, kto to tam musiał nieźle wciągać, żeby to tak połączyć, nie? No, oczywiście ja domyślam się, że oni chcieli być wtedy tacy, bo Secret Service miał zawsze ten swój taki, wiesz, design super, tu piorun, tu coś, ta kolorystyka czerwona. I oni, podejrzewam, chcieli wymyślić coś swojego i kombinowali, nie? No ale że w złym kierunku kombinowali. Tak jest. A jeśli chodzi o mnie, no to ja tak jak Arek zaczynałem od Top Secreta. Bardzo kochałem ten magazyn. Zawsze co jakiś koło siebie miałem bardzo blisko kiosk Ruchu i ja po prostu co któryś dzień musiałem sobie zrobić własną aktualizację tego kiosku i sprawdzać, czy Top Secret już jest w tym kiosku. Niestety przeważnie go nie było. Często były różne obsuwy z tym Top Secretem. No, ale koniec końców na zawsze w serduszku jak dla mnie. No i później był magazyn właśnie Commodore i Amiga. Był jeszcze jeden magazyn, który bardzo lubiłem, Amiga Computer Studio. Oczywiście tu już mówimy o późniejszych czasach, czyli tych czasach już takich Commodore amigowych, już z naciskiem na Amigę, no bo jak wam mówiłem, ja ten przeskok między Commodore a Amigą miałem długi, więc posiłkowałem się tymi artykułami właśnie w tych gazetach jak Commodore i Amiga, czy Amiga Computer Studio i one właśnie robiły dla mnie tą robotę, informując mnie o różnych ciekawostkach i nowościach. Natomiast później jeszcze zacząłem czytać taką gazetkę, która się nazywa Secret Service. Doskonale ją znacie. Powiem wam taką anegdotkę odnośnie tego magazynu.
podchodzę pewnego razu do swojego ulubionego kiosku i poproszę Secret Service, mówię do pani, oczywiście się przywitałem. No i pani podaje mi magazyn, który nie był Secret Service'em, tylko pani się pomyliła i dała mi magazyn, który się nazywał Sekrety Serca. I słuchajcie, to opowiadałem moim kumplom, no i później już o tym mówię dlatego, że jak ja słyszę Secret Service, nawet w głowie, jak sobie o tym pomyślę, to od razu myślę o tej nazwie Sekrety Serca, bo my później już tak o tym mówiliśmy. To była jaki dzień? To było jakieś Ogłoszenia czasopismo, matrymonialne chyba. nawet za bardzo nie wiem, o czym one tam, co to była za tematyka, natomiast podejrzewam, że to było właśnie tak jak mówisz, Remik, to coś takiego właśnie, jakieś ogłoszenia matrymonialne, jakieś harlekiny. Tak, miłosne, no coś. A może nie doceniłeś tej kioskarki, może ona wiedziała coś więcej i po prostu chciała ci coś podsunąć. Nie wiem, ja na pewno byłem za młody na jakiekolwiek amory i to jeszcze w ogóle mnie wtedy nie interesowało, ale powiem wam jeszcze, że co ciekawe, kiedyś, lata później w dziale listy w Secret Service ktoś napisał dokładnie to samo, co mi się wydarzyło. Że ktoś się pomylił, jakaś pani kioskarka i dokładnie tak samo jak i ja otrzymało propozycję zakupu magazynu Sekrety Serca. Także... To ja się zgłoszę, bo chyba jako jedyny tu z naszej czwórki ja też się zgłoszę zaraz. Pracę w kiosku i tu potwierdzam to, co mówi Arek, że to były takie opowiadania miłosne, więc podejrzewam, że kioskarki, które czytały zapewne dużo chętniej Sekrety Serca niż Secret Service, chociaż ja oczywiście dużo chętniej Secret Service, to już z przyzwyczajenia, tak, to moja ulubiona gazeta, proszę. I wam powiem tak mogło być. Ale wam powiem jeszcze tą ciekawostkę właśnie, że ja kupowałem Secret Service, ale w tym czasie w ogóle nie miałem peceta. Ja po prostu, tak jak wcześniej, w poprzednich latach, jak kupowałem Amiga Computer Studio, to tak naprawdę właśnie po to, żeby być tak jakby na czasie, żeby dowiedzieć się, co akurat w trawie piszczy, jeśli chodzi o platformę PC, czyli tutaj mówimy właśnie już o Secret Service. Ja z Amigi przeszedłem na konsolę PlayStation 1 i tak naprawdę nie miałem styczności wtedy z PC-tami, dopiero później. Stałem się później właśnie takim konsolowcem, a Commodore 64 i Amiga, no tak nie do końca, ale jednak dalej potrafię traktować te dwa komputery jako prawie jak konsole właśnie, stricte do grania. To jeszcze dodam od siebie, bo tak wspomniałeś o pewnym problemie, który się często właśnie w gazetach, w listach zdarzał. Ten brak dostępności tych numerów, że ty sobie tam przychodziłeś do kiosku, aktualizowałeś, czy jest i z reguły go nie było. To muszę przyznać, że u nas w Pile zawsze, czy magazyn Amiga, czy Secret Service, czy Top Secret, zawsze było jakby na czas, nigdy nie było żadnego poślizgu. I mi się wydawało, że te listy są sfejkowane, żeby coś podkręcić czy coś, ale dopiero po latach, jak już byłem już dorosłym facetem, zrozumiałem, że dlatego, że my po prostu mieliśmy drukarnię w Pile, która to robiła, nie? Że my byliśmy jakby na pierwszym rzucie, Ja to potwierdzam, u mnie też były opóźnienia, one były z Top Secretem związane, z tego co pamiętam. I było kilka razy, pamiętam jakby takie pierwsze bardzo duże opóźnienie, one było dosyć spore, to już tak mi się prawie chciało płakać, tak? I do tej pani mówię, czy jest? Ona mówi, no nie ma niestety, bo ja tam zawsze kupowałam w tym kiosku. Ja mówię, to już to chyba już nie będzie, tak już prawie chciałem płakać, takie załamane. Ona mówi, a powiedz mi jedno, czytasz te czasopismo od deski do deski? Ja mówię, no tak. Czy we wstępniaku było coś napisane, że nie wiem, że będą rezygnowali, czy redakcja się zamyka? Ja mówię, nie. Ona mówi, no to nie ma problemu, mówi, nic się nie martw, nieraz tak było z różnymi czasopismami. Ta pani wtedy mi to fajnie wytłumaczyła właśnie, nie? Że jeśli nie było napisane w numerze, to na bank nie było takiej informacji, na bank nie ma czegoś takiego, że oni się nagle zwiną, po prostu wiesz, jak zwiną żagle i... To nie jest pokoju, inne realia, też inna poczytność, bo wtedy ludzie czytali prasę, więc też pewnie były gdzieś tam niedobory. No a widzę, że Marcin to chyba najbardziej czytał w Secret Service artykuły Gulasza po koszulce, poznaję. A, zgadza się, tak. To ja też. Ale jeszcze dodam coś do Marcina tutaj wypowiedzi. Przepraszam, że tak się wtrącę, ale póki jeszcze pamiętam i nie wyleciało mi z głowy, że czytałeś wszystko o PC-tach i tak dalej, później przeskoczyłeś na PlayStation. I ja dokładnie miałem tą samą drogę, że po Amidze miałem Playa, ale w tamtych latach byłem tak zagorzałym i zatrzewionym amigowcem,
że ja te strony z PC-tem opluwałem, wręcz pomijałem, ja tylko szukałem czegoś o Amidze, nie? No to takie były wtedy czasy, nie? Nie miałem No tak, Ale zgadza dobra, się. już zostawmy na boku sprawy jakby Tak, naszej jedźmy młodości. z kolejnym pytaniem. No i teraz przechodzimy już typowo do waszego pisma, czyli przybliżcie naszym widzom kulisy narodzin pisma, bo zdaje się, że jego podwaliny stanowił m.in. Commodore Amiga Fan, do którego chyba nawet napisałem jakieś teksty i chyba jeszcze inne gazety. Przybliż może, Arek, jak to wyglądało. Tak, zgadza się. To doskonale to wyczaiłeś. Commodore Amiga Fan miało mega wpływ na dzisiejszy Commodore Amiga Plus, Commodore Amiga Plus, przepraszam, bo tak naprawdę Commodore i Amiga Plus to jest fuzja dwóch czasopism, czyli Commodore i Amiga Fan i takiego amatorskiego zina Commoda. Ja prowadziłem ten drugi właśnie, ten amatorski zin Commoda. Tam potem się już na początku sam z Tomaszem, a potem już się utworzyła redakcja. No, ale nadal byliśmy zinem, bo niemniej jednak Commodore Amiga Fan była bardziej profesjonalne pismo i ze względu na treść i na szatę graficzną, tak, też na skład publikacji, jeśli o to chodzi, no więc, no ale przyjaźniliśmy się, tak, tutaj świętej pamięci mój przyjaciel Mariusz Ramos, on miał ogromny wpływ na to, co się potem działo właśnie z Commodore Amiga Fan i też w Commodzie, bo on też dużo nas wspierał, dużo pomagał. To był taki człowiek właśnie, który był zafiksowany na punkcie retro, gier, z nim można było godzinami rozmawiać o grach, zresztą ja to uwielbiałem, czasami przed snem do niego dzwoniłem i rozmawialiśmy o jakichś grach, tak, wspominaliśmy sobie, bo on miał też ogromną wiedzę na ten temat, jakoś też świetnie słuchało. No w każdym razie, gdy on już dowodził właśnie czasopisem Commodore Amiga Fan, no to doszliśmy do wniosku, że łatwiej byłoby, gdybyśmy się połączyli, bo był też taki okres, że w Commodore i Amiga Fan były problemy i w moim zinie Commoda również. Chodziło o to, że problem na tym, że był jakiś taki okres, że wygasła jakaś taka wena twórcza i redaktorzy po prostu, w tym ja na przykład, tak, no słabo nam szło jakoś tak to pisanie, gorzej po prostu, no jakoś tak czuliśmy taką właśnie słabszą energię i wtedy z Mariuszem stwierdziliśmy, kurczę, no może połączymy nasze pisma, pogadajmy z chłopakami, co oni na to, połączymy się i będzie nam jakoś łatwiej, raźniej w tym momencie, to będzie coś nowego, coś świeżego, no i to był 2015 rok. Tak. Czyli fuzja i flow. Fuzja i flow, dokładnie. Udało się. No ja tu, jeśli mogę coś skomentować, to powiem, że potwierdzam, że no Ramos, Marcin Rozwadowski, tak, jak dobrze pamiętam. Mariusz. No, kopalnia wiedzy, też wymieniłem z nim trochę maili i szkoda, że odszedł od nas przedwcześnie. I też potwierdzam, że w pewnym momencie, jak patrzyłem na ten Commodore Amiga Fan, to on miał tyle stron, tyle tekstów, że ja mówię, no masakra, jak on się świetnie rozwija i w pewnym momencie była taka górka, a potem z numeru na numer już objętość malała. To był co prawda pismo w PDF-ie, jak pamiętam, ale liczba stron malała i faktycznie coś jakby zaczęło się zwijać i w sumie chyba dobrze, że połączyliście, bo... Potwierdzam, to tak było. W Commodzie też tak było, też tak właśnie było. No. A w Commoda jeszcze dopytam to, bo mówisz, że byliście z Inem, ale od początku byliście w PDF-ie, czy też jako magazyn dyskowy? W PDF-ie tylko byliśmy. Okej. A wiecie, ja bym chciał jeszcze powiedzieć odnośnie Ramosa, bo ja tego człowieka w ogóle nie poznałem, nawet nie wiem, jak on z twarzy wyglądał, ale powiem wam, że ostatnio chciałem sobie odświeżyć wiedzę na temat pana Romualda Drahokupiła, czyli twórcy blackboxów do C64, do tych kartridży i czytałem wywiad właśnie z tym panem Romualdem. No i tam były bardzo fajne sprawy odnośnie jego działalności, a osobą, która przeprowadzała z nim wywiad, właśnie był Ramos.
I ja to czytałem 2 tygodnie temu sobie, kiedy ja już czytałem wcześniej już ten artykuł, ale po prostu chciałem sobie przypomnieć niektóre sprawy odnośnie właśnie tych black boxów i wiedzy o nich. I właśnie zobaczyłem na samym końcu, że właśnie Ramos przeprowadził ten wywiad i tak sobie pomyślałem, że faceta już nie ma kilka dobrych lat, a jednak jak dla mnie to on jest mimo wszystko żywy w tych tekstach. To jest świetne. No tak, po sobie zostawił. No tak. Ale wiecie co, jeszcze wam powiem coś ciekawego odnośnie właśnie tego wywiadu, bo to bardzo mi zapadło w pamięci, bo pan Romuald Drahokołpił jest taką postacią, która ma bardzo ciekawe nazwisko. I Ramos się tam go zapytał, czy to jest, czy ma przypuszczenia, że chodzi o to, że on tak podejrzewał, że to najprawdopodobniej jest jakieś greckie nazwisko. A pan Romuald powiedział, nie, to jest nazwisko z pochodzenia czeskiego, że gdzieś tam miał jakiegoś dziadka. No i właśnie tak jak Remik tutaj doskonale sobie właśnie już wydedukował, że właśnie chodziło o to, że jego nazwisko miało jakby genezę taką, że jakiś tam jego przodek coś bardzo drogo kupił. I właśnie Dracho kupił. Za 32 do 40 groszy, więc przebicie w Czechach jest bardzo duże. Podsumowując, jeżeli przyjeżdżacie do Czech, musicie liczyć się z tym, że trzeba będzie wydać trochę więcej niż w Polsce. Jest drożej. To jest jakby fuzja tych dwóch wyrazów. Tak. No i same fuzje dzisiaj. Fuzja tu, fuzja tam. Fuzja dobrze zrobi nam. No i się rymuje. To co, lecimy z kolejnym pytaniem? Oczywiście. Lecimy. Kochani, czy mieliście kontakt jakikolwiek z tym z klasycznymi postaciami z tego klasycznego wydania Commodore Amiga? A jeżeli tak, to jak oni oceniają waszą pracę? Nie miałem, nie mieliśmy. Czyli przynajmniej nie wiem jak pozostali redaktorzy, bo jest nas jednak całkiem niezła grupka, ale ja nie miałem osobiście. Ja też nie, Okay. ale wiecie co? Chciałbym przypomnieć 2 osoby z oryginalnego składu Commodore and Amiga, które bardzo szanuję za swoją pracę właśnie redakcyjną. Mówimy tutaj o Bartku Dramczyku, czyli Voyagerze amigowym. Znana postać na naszym świadku amigowym, muzyk, doskonały scener. No i właśnie redaktor, który debiutował w Commodore and Amiga w 1992 roku. Dokładnie. Tak, przepraszam nam jego mościa osobiście, to przepraszam, to widzisz, to pominąłem ten. Tak. O, widzisz, no. Ale ja nie miałem przyjemności. Nie miałem niestety przyjemności go poznać i go podpytać o nasze aktualne działania. Natomiast chciałem jeszcze opowiedzieć pokrótce o kolejnym redaktorze z Commodore and Amiga. Tutaj mówimy o ksywie Lifter. To jest redaktor, który może nie być znany z tej ksywy, ale może być znany z innej ksywy obecnej, czyli tak zwany szmugler CD Action. To jest właśnie ten człowiek, który wcześniej przyjął taką ksywę Lifter i zadebiutował też w Commodore and Amiga. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale on chyba właśnie na C64 bardziej tam redagował teksty, nie? Niż na AMI. O, już teraz tego nie pamiętam. Tak mi się wydaje właśnie, że w tej ksywce Lifter, o której mówisz, to on chyba teksty, ale tu też mogę się mylić, więc dlatego chciałem, żebyś mnie skorygował, ale no, tak mi się to klei, nie? Nie pamiętam, bo na pewno, bo Voyager to leciał na 2 fronty. Nie, Voyager to wiadomo, też. bardzo znana postać. O C64 też tam pisze do waszego pisma. Do dziś. Voyagera też na Pixelu często żeśmy się spotykali właśnie, nie? Także... No to dobra, to jak już jesteśmy przy współpracownikach waszych, to pytanie takie, czy możecie określić, ile osób, w przybliżeniu oczywiście, pracowało nad artykułami, składem i tak dalej w całej historii istnienia Commodore Amiga Plus, a ile pracuje obecnie? To jest mniej więcej, znaczy chodzi o całość, tak? Tak. To jest mniej więcej podobna liczba, bo jakby sobie tak wziąć wszystkich
w całość zebrać. Tu zamęt do Tak, kupy. dokładnie, no to będzie gdzieś około 20 paru osób. Mhm. O, To jest tak, że to pewne ładnie, osoby no. gdzieś tam zakończały współpracę, jakieś kolejne wskakiwały. Też kilku ładnych lat trzymamy się razem większą ekipą. Tam wiadomo, były jakieś roszady, tam jakieś zmiany i tak dalej, ale no jest tak gdzieś około 20 paru osób. Dokładnie teraz nie jestem w stanie powiedzieć, bo musiałbym policzyć wszystkich, sprawdzić, bo są jeszcze osoby współpracujące, pomagające. Są też stali czytelnicy, którzy nam bardzo pomagają. Na przykład tu też takie osoby warto było brać pod uwagę, oczywiście jak najbardziej i no jest całkiem spora grupa, powiem szczerze. Okej. No, robi to wrażenie. Okej, tutaj Marcin, coś do dodania? Czy w zasadzie wyczerpane? Myślę, wydaje mi się, że tutaj Arek wyczerpał jakby całość tego, co chciał powiedzieć. Natomiast no, ja aktualnie poznałem na ostatniej retrosferze osobiście kilka osób, jeśli chodzi o redaktorów, ale tak personalnie, no to jeszcze chyba kilka imprez przed nami, żebyśmy się poznali. Dokładnie. Jasne, jasne. No bo to takie czasy, że wszyscy online, nie? To nie tak jak kiedyś, że zjazd w jednym pokoju, siedzimy, burza mózgów, Ale to tylko jeszcze każdy będzie gdzieś tam... pytanie, nie wyprzedzaj. Tak, no spokojnie. Ale dobra, ja mam kolejne pytanie. Czy współpracujecie z jakimiś tłumaczami? Czy korzystacie z AI? Czy autorzy tekstów tłumaczą to na angielski? Jak to tam wygląda? Ty chciałbyś poznać tajemnicę korekt i Od tłumaczeń kuchni. tekstów z języka polskiego do wersji angielskiej, tak? No tak, Tak. jeśli chodzi o korektę tekstów, to jest u nas dział korekty, jest to kilka osób, które sprawdzają teksty redaktorów, wygładzają je, poprawiają. Oczywiście czasami jak ktoś im nie pasuje, to kontaktują się z twórcą tekstu, bo czasami mogą czegoś nie zrozumieć, na przykład tak, co wizję twórczą miał autor, a być może jest to dobrze, ale czasami możemy się dopytać, ale w każdym razie tak, mamy dział korekty składający się z 6 osób, tak na chwilę obecną, dokładnie. Wow. I wszyscy na pełen etat, i ZUS, i wszystko. Żartuję. Było totalnie, ale nie. Ale więc tekst po korekcie idzie do tłumacza. Natomiast tłumaczami, czy my się wspieramy AI? Tak, pomaga nam to oczywiście wygładzić źródłowo pewne teksty, ale my to tak potem sprawdzamy, tak osoby pewne to sprawdzają. Poza tym współpracujemy w redakcji u nas. Są dwie osoby, tak? Louis jest z Australii, Eryk jest z Holandii i po prostu jeszcze jest Logiker, który jest z Wielkiej Brytanii, no oni po prostu to wszystko sprawdzają, tak? Dokładnie i już taką końcową korektę robią, jak już jest plik PDF, to oni to jeszcze sprawdzają, jeszcze ewentualnie coś wygładzą, poprawią, także jest to taki dosyć długi proces, można powiedzieć. Tak się niby wydaje, że od czasu, gdy redaktor odda tekst, no to potem jest wiadomo, jest korekta, potem jest tłumacz i potem jeszcze jest proofreading tak zwany, tak, nie wiem czy dobrze to wymawiam, tekstu angielskiego jeszcze to jest sprawdzane, nie? Także no. Oni cię wygładzą, jakbyś źle wymawiał. Zadzwonimy do nich i oni wygładzą. Tak, bo wiecie, to jest taki sposób, że nam się może wydawać, że coś dobrze przetłumaczyliśmy, że znamy ten język angielski, ale oczywiście, rodowity Brytyjczyk, czy Amerykanin, czy Australijczyk, oni będą wiedzieli, że to jest takie troszkę kwadratowe, kanciate, tak? Także po to właśnie też Louis sprawdza, tak? I czy Logiker, czy tam Eryk, że oni tak to właśnie wygładzają, że to jest taki, że to ma taki ten flow właśnie już taki typowo. Przeredagują, żeby było tak. okej. No fajnie, że macie. No fajnie, no. Z zagranicy. No ale teraz już, jeśli to nie jest jakaś tajemnica biznesowa, to zapytamy, jaki jest nakład wersji papierowej i czy sprzedaje się jej więcej niż cyfrowej? To znaczy, tak, wersja papierowa ma większą sprzedaż niż cyfrowa.
To nie są duże, to nie są duże nakłady w kilkaset sztuk i my potem robimy do druki po prostu. Potem robimy. Jeżeli coś się wyprzeda, dane się wyprzeda, no to potem zlecamy naszej drukarni, z którą współpracujemy, zlecamy im do druk, bo jest takie zapotrzebowanie, nie? Na przykład. Ale ja jeszcze dodam, bo tu wyskoczę trochę poza scenariusz, Mufa, sorry, ale to będziemy jechać tam dalej, ale bo to tak jakby będzie się no bo jednak wiesz, no ten papier, ta jakość, ten ciężar tego pisma, ten zapach, no nie, no jest piękna sprawa, do nie? paczkomatów, czy na pocztę, czy do punktu DPD, to wiem ile to waży, jak mam tego więcej. Ale to właśnie, rozumiem, i teraz... że jeśli to jest takiej jakości, no to jeśli się całe wyprzeda, to kosztuje. To musicie potem mieć znowu jakąś konkretną partię, bo 10 sztuk to wy tego nie dodrukujecie. Nie. Znaczy no my robimy dodruki w 30 sztukach na przykład robimy, nie? Aha, no to myślałem, że przynajmniej... To też ciekawe. No. Ja też myślałem, że minimum 100 musi być. Nie, bo znaczy to zależy z jaką drukarnią się współpracuje. No my mamy, jak się dogadasz? Że mamy tam od pewnej ilości sztuk, tam nie jest to 100 sztuk, ale już od tych 30 mamy już tak na przykład to cena już jest taka. Słuchajcie. Ze względu na długą współpracę. No. Jak Polacy potrafili w latach 90. ukraść papier na euro, to nasi obecni bracia nie potrafili papieru na Amiga magazyn ukraść, no i wiadomo skąd ta cena. Pełen żart. No dobra, to co, teraz ja czy ty, Mufa? No ty, nie? No właśnie, i to jest ciekawe pytanie. Czy wraz z upływem czasu jakby popyt na magazyn rośnie? Może maleje, czy raczej jest na stałym poziomie? Jak to wygląda? Rośnie, ale bardzo powoli, bo ci stali czytelnicy, którzy z nami są, to są od początku, zostali i tam co jakiś czas dochodzą nowe osoby, które gdzieś się dowiedziały od kogoś, czy na jakimś party, no przybywa tych osób, ale tak jak mówię, nie jest tak, że nagle z kwartału na kwartał coraz więcej, po troszeczkę jest i to ogólnie cieszy nas bardzo, że stali czytelnicy z nami zostali, no i że ci nowi też dochodzą, także to jest bardzo fajne, no bo czym by było pismo bez odbiorców? No niczym. No nie, tak samo jak nasz kanał na YouTubie bez odbiorców też byłby niczym, nie? To jest podobnie, nie? To jest kluczowa... Marcin, coś jeszcze? No wiecie... A dobra, tobie przerwałem, przepraszam. Na rynku naszym polskim, jeśli chodzi o zapach papieru, no to jest kiepsko dosyć, bo mamy PSX Extrema, CD Action, które chyba teraz już nawet nie wychodzi co miesiąc i tak ogólnie to jest kiepsko, jeśli chodzi o prasę taką właśnie drukowaną, więc my tą lukę też staramy się wypełnić tekstami różnymi, jeśli chodzi o takie nasze tutaj zagadnienia komodorkowe, amigowe, czyli tutaj mówimy o takim retro. Natomiast no nie ma za bardzo co czytać, że tak powiem, jak chodzi o prasę drukowaną, więc myślę, że na bezrybiu i rak ryba i dobrze, że my tutaj na naszym poletku możemy się wykazać, a jakby nie patrzeć, to jednak nasze platformy i Amiga, i C64 i wszystkie te takie 16-bitowe i coś nawet dalej, no to jakby nie patrzeć, to są przeważnie tematy, które jakby no najbardziej interesują się tym ludzie mniej więcej w naszym wieku, więc ludzie, którzy są bardzo wychowani na tym właśnie papierowym egzemplarzu, kupują właśnie mniej więcej nasze pismo. No i tu właśnie wyprzedziłeś trochę moje pytanie, bo właśnie chciałem się spytać o wiek, no bo domyślam się, bo to nie jest żadną tam niespodzianką, że przeciętna wieku waszych czytelników to jest jakieś 40 plus, no ale właśnie a propos wzrostu, jak mówisz powolnego, ale jednak jakiegoś tam, to czy mieliście jakiekolwiek sygnały, że choć w jakimś tam procencie czytają was ludzie młodzi, którzy na przykład nie pamiętają jeszcze czasów oryginalnego Commodore Amiga? Macie jakieś takie sygnały, że jakiś 20-latek na przykład czytuje wasze pismo? Ja niestety nie. Chociaż niestety. Tak. On jest amigowcem.
Filip będzie miał chyba 20, nie pamiętam dokładnie ile lat. Pozdrawiamy oczywiście Filipa. Pozdrawiamy Filipa. Pozdrawiamy. Pewnie. Poznałem też na Pixel Heaven pewnego razu, już no, dużo wcześniejszej edycji już pamiętam, nie pamiętam, która to już była. Ale Filip nas czyta i Filip jest ogólnie zafiksowany na punkcie Amigi, też tego co pamiętam, ma też jakąś właśnie wiedzę. Nie jest z tego pokolenia, tak można powiedzieć, ale no to do Filipa, tak. Znaczy pewnie jest tych osób więcej, ale teraz tak na szybko to mi Filip przyszedł do głowy właśnie. Ale ogólnie na przykład na retrosferze, nie wiem, czy tam podchodzili do waszego stoiska jacyś młodzi, czy sami No właśnie. stare grzyby? Wypraszam sobie. Podchodzili, przeglądali, bo to nasze czasopismo wystawione, przeglądali, były też pytania, grali na starych grach, było tak, oczywiście, jak najbardziej. No to tak. A wiecie co? jakieś nadzieje I teraz, są. teraz tak mi się skojarzyło, najwyżej się wytnie. Mufa pyta się, ale co, podchodzili młodzi, czy nie podchodzili? Patrzyli, co to jest? Ale podchodzili. Ale wiecie, ja wam powiem z doświadczenia mojego, z poletka tutaj mojego synka i jego rówieśników, to powiem wam, no mój synek nie czyta Komody i Amiga, bo jeszcze nie do końca jeszcze czyta tak biegle, ale ja mam wrażenie, nawet patrząc się właśnie po tych retro imprezach, że dzieciaki moim zdaniem traktują retro gry jak gry indie. Że są to takie gry pikselowe, że oni troszeczkę je znają z telefonów. No tak. Mój synek na przykład bardzo lubi Super Mario. Ostatnio pokazywał mi na telefonie, grał w Sonika. Byłem zdziwiony w ogóle, że grał w Sonika pierwszego, czyli tego, co został wydany na Sega Mega Drive. I w nim widzę właśnie taki potencjał osoby, która jest tym zainteresowana. Czasami myli platformy, że na przykład uruchamiamy jakąś grę typu na przykład Mario na C64, czyli mówimy tutaj o Super Mario Brothers, tym takim platformowym, gdzie nie jest ekran przesuwany, tylko jest ta taka kooperacja, gdzie jest Mario i Luigi. No to on czasami mówi, żebyśmy w to pograli na Amidze, no ale to jest na C64. No, wiadomo. No. Ale jest zajawiony właśnie i pomimo tego, że oczywiście idzie za tym trendem nowości, Robloxy, Minecraft, to też właśnie takie rzeczy go ciekawią, a jego kuzyn, jak robiłem takie spotkania z Komodorkiem na działce i braliśmy takie właśnie dzieciaczki w wieku w przedziale między 7 a 9 lat, graliśmy w taką grę Czołgi. To jest gra, dosłownie się tak nazywa, i ona wykorzystuje ten 4-player adapter do C64, no to dzieciaczki bardzo fajnie przyjęły tą grę i świetnie sobie w niej radziły. Także myślę, że jak będą wakacje kolejne, to znowu taką edycję dla nich przeprowadzę. Ale wiesz co, ja tu dodam od siebie, bo co prawda moja córka ma dzisiaj 21 lat, ale pamiętam też, właśnie to jest te przysłowie, czym za młodu nasiąknie, że ja też ją nauczyłem takich klasycznych gierek i ona je kompletnie rozumie do dzisiaj i szanuje jej w ogóle, bo po prostu tata jakby to, wiesz, ją w tym młodym wieku ją tego uczył, bo co innego jak trafisz, na przykład mam bratanka, nie, którego jakby relacje zacząłem już po 15 roku życia, jakieś tam z nim takie głębsze, nie? No to on już miał pewien taki dysonans, nie? Co tu jest, o co tu chodzi? A młoda od lat była tam tym retro katowana, dla niej to jest standard, nie? Że tam nie ma problemu, w Canon Fodder to sobie tam popyka, nie? No to widzę, że takie podobne podejście do mojego synka. No ja tam oczywiście w młodości też tam z Amigą, z Super Frogiem i Lotusem jakby zapoznawałem, także, ale nie, ty poruszyłeś fajny, ciekawy wątek, który nie przyszedł mi do głowy, że to młode pokolenie wbrew pozorom może mieć łatwiej niż to pokolenie dzisiejszych 20-parolatków, bo faktycznie teraz namnożyło się tych indyków pikselowych, wzorowanych na modłę gier amigowych czy nawet komodorkowych i dla nich to nie jest jakiś kosmos, bo oni już to znają z tych indyków, Dokładnie. którymi są zalewani na telefonach czy na konsolach. Tak. Ale temat jest tak przewlekły, że to jest w ogóle temat na jakiś taki odcinek, bo tylko zarzucę jednym hasłem, nie? Kurczę, to był chyba taka znana pikselowa gra Night w tytule, tylko kurczę, jak to Terrible Night czy coś takiego. I młody to zobaczył
I mówi do mnie, no wuja, no to przecież na Amidze to bez problemu by chodził. Ja mówię, no nie, no jednak to jest wyższa rozdzielczość i tak dalej, mimo że to jest pikselowe. Oni jakby tego nie kumają jeszcze, nie? Bo dla nich piksel to piksel, nie? Nie czają jakby rozdzielczości, rozbudowania świata i tak dalej. Ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. Jedziesz z Kiedyś to pytaniem przegadamy. dziesiątym. Tak jest. I teraz uwaga, co musi zrobić, Boże, jak to pytanie jest zadane, co musi zrobić osoba, żeby napisać artykuł do waszego czasopisma? Jak tam się wbić? To niech powie Marcin tutaj, jak się wbił. Okej, wiecie, O. spoczko, powiem wam, że moim zdaniem to przede wszystkim trzeba chcieć. To jest priorytet. Druga sprawa, trzeba mieć do tego serce i po prostu, wiecie, jeśli napiszecie do Commoda Amiga Plus, że załóżmy Giana Sisters to jest fajna gra na Nintendo, no to już wiadomo, że nie wiecie, o czym mówicie. No i tutaj szybko was zweryfikują, że no to teraz się zastanówmy, czy ty to chcesz napisać tylko po to, żeby napisać, czy naprawdę masz coś ciekawego do powiedzenia, bo Arek jest na tyle profesjonalistą, że on od razu wyczai, czy człowiek ma do tego serce i pasję, czy tylko po prostu ma taką chwilową zajawkę i za 2 numery mu się znudzi i powie, że idziemy dalej z czymkolwiek innym. Ja wam powiem tak, że z Arkiem poznaliśmy się na retrosferze nie tej, co teraz była, tylko rok temu. Znaczy to była edycja 5. Tak jest. Tak, tak. Ja byłem akurat tydzień przed tą imprezą, robiłem taką swoją imprezę dla moich kumpli, taką właśnie imprezę retro. Kumple po prostu moi doskonale wiedzieli, że się tym pasjonuję i chcieli sobie przypomnieć, jak to się kiedyś machało joystickiem. No i postanowiłem zrobić taką imprezkę na działce u siebie. Tam gwiazdą wieczoru było C64. I właśnie zrobiłem kilka zdjęć, które fajnie wyszły. No i jak spotkałem Arka, no to zaczęliśmy sobie rozmawiać o różnych takich tematach okołokomodorkowych i wpadłem na taki pomysł, żeby mu pokazać te zdjęcia odnośnie tej imprezy. Arek zapropsował tą inicjatywę, powiedział, że super. No i tak od słowa do słowa zaczęliśmy sobie rozmawiać, a że nam tak bardzo kleiła się gadka, że Arek wpadł na pomysł, żeby podać do niego, żebym podał swojego maila, żebyśmy się tak wymienili na wszelki wypadek. No i naszą znajomość przenieśliśmy na właśnie pokłady elektronicznej poczty i tam zaczęliśmy się wymieniać mailami, pisać do siebie tak na takiej zasadzie koleżeńskiej. No i ja w pewnym momencie wpadłem na taki pomysł, no bo kiedyś miałem takie marzenie właśnie odnośnie tego, żeby zostać takim redaktorem. To może też o tym pokrótce opowiem, bo powiem wam, że kiedyś w czasach szkoły podstawowej była taka sytuacja, gdzie miałem kumpli, którzy byli w harcerstwie i oni wydawali gazetkę harcerską. I kiedyś do nich wpadłem z taką propozycją, a może byśmy zrobili taki dział, wy byście zrobili, a ja bym wam pomógł w tym, abyśmy zrobili taki dział w waszej gazetce harcerskiej, takiej właśnie szkolnej, gdzie byśmy może opisywali jakieś gry, jakąś elektroniczną rozgrywkę. No i oni wpadli bardzo im się spodobał ten pomysł i powiedzieli, ale czy ja się tym zajmę? Powiedziałem, dobra, nie ma problemu. No i w pierwszym takim moim wystąpieniu, tym gazetkowym, opisałem grę na C64 Bruce Lee. Wtedy stwierdziłem, że to będzie taka bezpieczna gra, ponieważ wtedy była już była solidnie znana, była dosyć takim hiciorem, więc chciałem postawić no na dzisiaj grywalna. Tak, na coś pewnego i powiem wam, że wtedy jak ta gazetka została opublikowana, no to mnie zjechali. Strasznie zostałem pociśnięty, dlatego, że To właśnie też mnie interesuje. że opisuję jakieś pierdoły, jakąś starą grę, że nikogo już to nie interesuje, powinienem iść dalej, opisać jakieś nowości. No i po prostu skrzydła zostały mi ucięte wtedy. Ja wtedy schowałem głowę pod poduszkę i kolejnego już wydania z tym kącikiem nie było.
I po prostu mijały lata, a ja po prostu już o tym później zapomniałem, ale gdzieś tam w serduszku, gdzieś tam miałem, że fajnie byłoby takim redaktorem zostać. Gdzieś tam próbowałem pisać listy. To ja z DJ-ką miałem dokładnie taką historię, ale dobra. O, widzisz, no i tak to wyszło, że minęły lata, aż do momentu, kiedy spotkałem Arka, wpadłem na pomysł, że może bym coś takiego napisał do was, ale ja wtedy miałem na myśli takie wolne pisanie, że może tam coś tam machnę i zobaczymy, jak to wyjdzie w druku. No i po tym, jak napisałem w numerze 24 pierwszego Fresh Newsa, tam zadebiutowałem właśnie w dziale Fresh News, czyli tutaj mówimy o takim pierwszym jakby rozdziale magazynu Commodore and Amiga Plus, w którym są przedstawiane nowości na nasze platformy. No i tam właśnie tak bezpiecznie, bo tam tylko kilka tych wyrazów, kilka zdań trzeba napisać, więc Arek mówi, może byś tutaj coś spróbował napisać. I tak wyszło, zrobiłem to. No i później już przy 25 numerze otrzymałem zielone światło, aby napisać pełnoprawną recenzję do Reshoota Proxima 3. Byłem bardzo zaszczycony tą rolą, ponieważ to była wtedy gra roku poprzedniego. Tak. No i byłem bardzo podekscytowany tym, że będę mógł napisać tą recenzję. Ona dostała zielone światło, dowiedziałem się, że publikacja nastąpi. No i po czym Arek jakoś tak od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać i mówi do mnie, że jest jeszcze taka gierka na Amigę Stuntman Seymour, czyli taka gra, która została odgrzebana z lat poprzednich. Ona nie została... To jest fajna platformówka. Tak, świetna. Tyle, że ona po prostu nie została wtedy w tamtych latach świetności przez Codemasters opublikowana. Gdzieś tam ktoś ją w szufladzie trzymał przez lata, aż do tego momentu, kiedy ona jakby ujrzała światło dzienne. Ona tylko na Commodorka została wydana. Tak. I ja wtedy Arek mi zaproponował recenzję także do tego numeru, abym się tym zajął. Ja stwierdziłem, że jak najbardziej próbujemy swoich sił na dalszych etapach mojej kariery. No i tutaj Arek też stwierdził, że trzeba cię, chłopie, wpisać na stopkę redakcyjną. No to wtedy powiedziałem, to już grubo, no to widzę, że tutaj chyba daję naprawdę... ci $1 000 000, wchodzisz do gry. Tak, coś takiego, nie licząc tej końcówki, ale wiecie, jak zobaczyłem ostatnio Amiga Bill Streama z Nowego Jorku i zobaczyłem swój artykuł, jak pokazywał i chwalił go, mówimy tutaj o recenzji gry Seasonoid i no to naprawdę serduszko zabiło mi mocniej. No, super. Bo wiecie, jak widzicie na streamie swoje dzieło, że tak powiem, tłumaczone w wersji angielskiej i Amiga Bill powiedział great article bodajże, wtedy powiedział, no to naprawdę poczułem się wyjątkowo, że tak powiem. To są właśnie takie momenty, kiedy dolewa się tej pary, nie, do tego pociągu. Do pieca. Tak, do pieca i naprawdę to właśnie dodaje skrzydeł. Złe wspomnienia z Bruce'a Lee zostały już zatarte dzięki takim. Tak, zgadza się. Także powiem wam, że no tutaj jak najbardziej byłem podjarany tą sytuacją. Oprócz tego w tym numerze opisałem grę Babanoid, tak. Czyli taki arkanoid. On jest świetnie zrobiony technicznie. No, grafika tam jest naprawdę szacun dla... To jest gra w Amosie. Tak, to jest napisane w Amosie i moim zdaniem jest to gra numer 1, jeśli chodzi o grę napisaną w tym języku, ponieważ jest to taki język dosyć toporny, gry na tej platformie nie są zbytnio ciekawe. A tutaj jest odwrotnie. Tutaj jest odwrotnie.
Tak, po Bejbanoidzie tak naprawdę nie ma nic już praktycznie ciekawego wydanego w tym języku programowania, więc tutaj pełny sukces. Gra była tworzona przez jedną osobę i ten człowiek robił grafikę, muzykę, no i oprawę sam. I ta gra latami była przygotowana przez tego człowieka. Arek tutaj stwierdził, że będę odpowiednią osobą do tego, aby napisać tą recenzję. Natomiast na chwilę obecną jeszcze nie napisałem żadnej recenzji na C64. Wracając do Babynoid, jakaś taka ciekawostka szybka, to jest to, że otrzymaliśmy zielone światło od autora, że możemy tę grę wydać, bo ta gra nigdy nie ukazała się na wydaniu fizycznym, ale z tym, że ona zajmuje sporo pamięci, tam jest chyba 5 MB i byłoby to nakolowanie dyskietek, trzeba by wrzucać jeszcze loadera i tak dalej i nie wiem, czy dobrze mówię, bo nie jestem amigowcem, ale w każdym razie, żeby to się czytywało z dyskietki na dyskietkę w każdym razie. No i z autorem doszliśmy do wniosku, że najlepszym wyjściem, on też mi zaproponował, będzie po prostu wydanie tego na CD-ROMie. Zbutowanym właśnie, nie? I w tym roku pewnie to nie nastąpi, ale już z początkiem przyszłego roku to już będziemy już pracować nad tym, żeby zrobić właśnie plik. Okej. Tak, także jeśli trzeba chodzi... fajnie i będzie wydanie fizyczne tej gry, bo ta gra na to zasługuje naprawdę. Tak No jest, dobra, to czyli jest tak, świetna No giera. to super. Także ja wam chciałem podsumowując, że na chwilę obecną jestem bardzo kojarzony jako człowiek związany z Amigą w Komodzie, bo recenzje na tą chwilę recenzje są napisane przeze mnie 4 i jak już tutaj zdradzamy, co będzie kolejnego, nas czekało w numerze kolejnym, no to ja tutaj mogę zdradzić, że no tutaj na polu komodorkowym chciałbym się troszeczkę udzielić bardziej i tutaj będzie z mojej strony będzie recenzja modułu Wi-Fi do kartridża Ultimate 2+L i zrobię tutaj taką recenzję bardziej sprzętową. Niechaj tak. czyny Okej. tego spoko. Czyli tak, czyli podsumowując, spotkaliście się, pasjonata wyczuł od razu. Tak. Także Dajemy. pasjonaci zgłaszajcie się tutaj do Arka, jeśli macie chęć i wytrwałość w pisaniu, to na pewno miejsce się dla was znajdzie, tak myślę. No ale już dalej będę drążył ten temat, jakby waszego pisma od kuchni. To jak wygląda proces przygotowania numeru? Korzystacie z jakiejś platformy, gdzie tam wspólnie możecie przeprowadzić jakąś burzę mózgów, czy też obieg informacji odbywa się indywidualnie między tobą a ludźmi drogą mailową? Jak to Znaczy wygląda? Spotykacie się razem? my korzystamy z aplikacji, gdzie mamy swój profil redakcyjny i tam się komunikujemy. Mamy poszczególne kanały. Jest przykładowo, tak podam kilka, to jest kanał Amiga, kanał Commodore, kanał ogólny Team i potem kanał dla korekty jest, czyli to jest ten sposób, że każdy z reaktorów ma jakąś funkcję i każdy z nich jest przypisany do poszczególnych kanałów. Oczywiście on sobie może dopisać się do innych kanałów też, jeśli chce, tak, ale na przykład tutaj Marcin głównie skupia się na kanale Amiga, na przykład i na kanale Team, tym takim ogólnym, nie? No bo te sprawy go najbardziej dotyczą, go interesują. Tak to wygląda. No I tak, bo Commodore. korekta czy coś to niekoniecznie. Nie. No jeśli tam korektor coś będzie od niego chciał, no to dopiszę do niego na privie napiszę, nie? No bo to jest tak, są kanały, ale są też rozmowy prywatne, że tam możemy Tak, ale też tak była sytuacja taka w dziale korekta, kiedy osoba, która poprawiała wywołała cię tam, no. Wywołała mnie i jakby tak, że tak powiem, publicznie rozmawialiśmy z innymi redaktorami, jak to ugryźć. Ja wam powiem, że w ogóle poziom tutaj redaktorów jest tak wysoki, tutaj jest tak wysoka kultura, że naprawdę jestem w szoku. Ludzie są perfekcyjni po prostu i bardzo fajnie do tego podchodzą, mimo tego, że to jest jakby nie patrzeć hobby, no to ja mam wrażenie, że tutaj wszyscy podchodzą do tego, jakbyśmy z tego żyli. No i super. Okej. No to pytanie ode mnie, teraz też za ciosem pójdę. Czy tematy generalnie u was są jakoś odgórnie nakreślane, czy autorzy mają dowolny wybór artykułów? Autorzy mają, my zawsze nakreślamy temat przewodni numeru. Przykładowo, nie wiem,
teraz to już zdradzimy tajemnicę, numer, na którym pracujemy, 27 numer. Jego tematem głównym będą gry komnatowe i labiryntowe. Ogólnie labirynty, tak? To będzie taki temat przewodni. Natomiast należy pamiętać, że temat przewodni to jest 30, maksimum 40% artykułów w danym numerze. Także to nie jest tak, że jest temat numeru i wszystkie artykuły są z tym powiązane. Nie, jest to tak 30-40%, a resztę to są takie artykuły wolne czy stałe rubryki na przykład, nie? Które akurat nie muszą być związane z tym tematem przewodnim danego numeru. Tak to wygląda. No dobra. Okay. No to ja teraz może trochę jako amigowiec tutaj powiem taką moją opinię i nie tylko moją, ciekawe jak się odniesiecie, czyli że spotkałem się niejednokrotnie z opiniami amigowców, iż mimo iż Comodo Amiga Plus jest pismem dwuplatformowym, da się wyczuć, że większy nacisk jest jednak położony na stronę maszyn 8-bitowych. Czy waszym zdaniem tak właśnie jest? Czy jest w tym trochę racji? I jak to skomentujecie? Dzisiaj tak w połowie, powiem o co chodzi. To nie chodzi o to, że nacisk jest bardziej kładziony na Commodore, tylko że mamy mniej amigowych redaktorów i mniej jest tego kontentu. Po prostu mamy mnóstwo komodorowców, dużo więcej, tak, w naszej redakcji. Tudzież też na przykład w dziale Amiga też były takie sytuacje, że poszczególni redaktorzy ze względu na sytuacje prywatne swojego życia byli nieaktywni czy byli zamrożeni, potem wracali na przykład, to też było z tym związane. Wiadomo, to jest, jesteśmy zespołem, to jest pasja, tak, to jest hobby, ale jak przychodzą jakieś ważniejsze sprawy życiowe, no to wiadomo, że ktoś się odłącza i na jakiś czas, bo nie ma do tego głowy po prostu, tak, i bywały takie sytuacje. Więc to też z tym związane i to jest, ja staram się to jakoś wyrównywać, ale cały czas jest tak, że tego kontentu na Amigę jest mniej. Ja tego nie będę zaprzeczał, bo taka jest prawda, ale nie jest to związane, że my faworyzujemy Commodore 64 plus 4 i tak dalej. Nie, to jest, chodzi o to po prostu, że mamy tych redaktorów amigowych mniej, no i też były takie te sytuacje wcześniej właśnie związane z tym i jak to kiedyś na PPA się. Napisał jeden z naszych takich najlepszych hejterów, ale on był taki zabawny, nie będę podawał pseudonimu tej osoby, ale on napisał, że Amiga jest jak kwiatkiem do kożucha, czy jakoś tak napisał wtedy, nie? Ale chętnie coś dodam, bo to jest takie kuriozum, bo ja pamiętam bardzo dobrze oryginalny, klasyczny Commodore Amiga i tam było wręcz przeciwnie, nie? Że więcej o Amidze, a mniej o Commodore. A mamy rok 2024 i się wszystko wywróciło do góry nogami, nie? No tak. No to taka ciekawostka. Tutaj z redakcji apeluję do was, żebyś to w końcu wyrównać. Ja nie jestem, ale wiecie, nie da się. Podciągnę tego. Ja mogę ewentualnie jakąś recenzję jeszcze napisać gry, ale no, sprawy techniczne, no nie wiem, no to raczej nie ogarnę tych rzeczy, tak. Ja to bardziej jestem komodorowiec właśnie. Także. Wiecie, ja uważam jednak, że problem polega na tym, że tak jak Arek mówi, treści amigowych, czyli mówimy tutaj o produkcjach, nowościach, jest o wiele mniej. Właśnie, jeśli byłoby na odwrót, no to byłoby też na odwrót w Komodzie, podejrzewam. Właśnie dobrze mówisz, bo tych gier jest znacznie mniej. Ja podejrzewam, że na pewno stworzyć jest trudniej grę na Amigę niż Commodore, nie? Ale przepraszam, ci wyszłem słowo, mów dalej, no przepraszam. Nie ma sprawy. Jeszcze chciałem nadmienić, że jest taki fanpage na Facebooku, nazywa się Zapach Papieru. I oni aktualnie właśnie opisali nasz numer, tak. I w tym opisie jest napisane, że łącznie opisaliśmy 50 tytułów, a 70% z tego to są produkcje na 8-bitowce. Czyli reasumując, po prostu nie jest tak, że tutaj redaktor naczelny jest komodorowcem i dlatego tak to wygląda, tylko po prostu scena game devu na Commodore jest silniejsza niż na tak powiedział Marcin właśnie. I wiecie, no, my nie będziemy opisywali, że tam jakieś gry wychodzą, ale my nie będziemy opisywali gry, która jest jakimś kwadracikiem strzelającym do czegoś tam. Wiecie, to są takie, jak to jeden z naszych redaktorów powiedział, krapy, no to nie ma sensu nawet tego do Freshu wrzucać. Bo ja tam obserwuję to Indie Retro News i
tam jest zawsze informacji, tam jest sporo, jak sobie tak przeskrolujecie, jest sporo informacji, że jakaś gra jest produkcja rozpoczęta, że już jakaś tam wersja jest, nie wiem, wersja już któraś tam, nie wiem, z kolei jakaś demo, ale bardzo dużo tytułów nie dochodzi do sfinalizowania tych projektów. Nie wiem dlaczego. Jest mnóstwo gier, tam nie wiem, które rok temu były zapowiedziane, 2 lata temu, a one nie są skończone. Są wspaniałe tytuły i takie coś by się opisywało właśnie, ale nie wiem czemu te amigowe, albo ja się mylę, albo jakieś takie moje błędne wrażenie, że te gry amigowe nie są kończone. Nie wiem, tak jakby... Albo po prostu dłużej się też tak, tworzy. ale to Wymagają pewnie więcej pracy, bo i więcej pracy, tak. Nie? I ludziom nie starcza cierpliwości. Czujecie, co będzie, jak wszystkie zostaną kończone w jednym czasie? No tak, ale wiecie, jeszcze, ale zwróćcie też uwagę, że jeśli chodzi o platformę Amiga, no to tutaj mówimy o takiej stokowej konfiguracji też, prawda? Bo gry na rozbudowane platformy amigowe nie są już za bardzo produkowane. I kiedyś w tamtych czasach, kiedyś, to ja tylko pamiętam jakieś takie hiciory jak Payback, czy tam Gloom, ale tak ogólnie, no to jakby do demo sceny tylko to jest zaprzęgane, moim zdaniem. Nie ma nowych takich niestety gier. trochę masz w tym racji, nie? No ale nie, no był Napalm, było jeszcze wiele innych gierek, On Escape i tak dalej. Tak, ale dobra. Ale no zobacz, że dzisiaj faktycznie, no masz te wampiry, Paystormy, cuda niewidy, to wszystko jest już za parę złotych taki Paystorm i paradoksalnie nie ma gier, a kiedyś, gdy wydawałeś, nie wiem, półroczną pensję na jakieś tam PowerPC i coś, to gry były, nie? Ale Rafał też nie do końca. Dlatego, że na Vampira i na Pistorma, żeby był jakikolwiek nowy content, to oni często portują gry z PC-ta. Na przykład niedawno był Death Rally, teraz Wipeout, ten klasyczny i coś tam na tym poletku się dzieje, ale nie są to gry pisane od podstaw. Jest autor taki, ja zapomniałem jego pseudonimu, on robi konwersję z gier arcade na Amiga, zrobił Moon Patrol teraz na przykład. A ten... Aha, no, czekaj. JTD? Tak. A ja wam powiem jeszcze, że ja bardzo obserwuję tego Węgra. Nazywa się ten Byshili. To jest człowiek właśnie od tych portów właśnie na Vampira i na Pistorma. Też ciekawe rzeczy wydaje. No. Kiedyś też robił na Amiga S4, a teraz bardziej w klasyki poszedł. No tak, no. Tak. No dobra, jedziemy z kolejnym pytaniem. To teraz trochę zmienimy temat, odejdziemy już jakby od pisma, czyli no widzieliśmy was ostatnio we wrześniu na imprezie Retrosfera 6. Co sądzicie o takich eventach i jak oceniacie 6. edycję w Brzegu? Ja uwielbiam osobiście Retrosferę. Moja pierwsza Retrosfera to była, żeby się nie pomylić, albo druga, albo trzecia edycja, już teraz nie pamiętam dokładnie. Natomiast tutaj oczywiście pozdrawiam Kasię i Andrzeja, pozdrawiamy. I całe pozdrawiamy. Uwielbiam tę imprezę pod tym względem, że jest blisko, ale ogólnie... No dla nas daleko. Ale jak dla mnie, tak? Ale ogólnie klimat lubię. Tak. Jest taki, można powiedzieć, rodzinny. Super. Każdy gość jest przywitany, przyjęty, pomimo że organizatorzy są mega zapracowani, ale zawsze przystaną, pogadają, przywitają się, jak jest czas, to można się z nimi porozmawiać oczywiście. No ja po prostu cieszę się, że ta impreza z roku na rok jest coraz mocniejsza, że coraz więcej ludzi na tę imprezę przyjeżdża, że się dowiadują. No jest mnóstwo fajnego sprzętu, nie tylko retro, bo tam też się odnajdą oczywiście też właśnie dzieciaki się odnajdą, bo tam są te strefy takie właśnie z grami współczesnymi, z współczesnym sprzętem, są te independent, indiki, no ale wiadomo, jest główny nacisk na retro, tak, a czego też jest bardzo dużo, także no ja osobiście polecam. Wybieramy się ekipą oczywiście teraz na kolejną edycję, także... Ja wam powiem, że... To tam piony zbijemy. No oczywiście, pewnie. No w końcu się widzieliśmy wszyscy, prawda? Ostatnio na Retrosferze i także tutaj nasze spotkanie na łamach Amiga bez ściemy, także dzięki Retrosferze jakby się tutaj
odbyło, no bo tutaj wstępnie rozmawialiśmy na Retrosferze, że się spotkamy, prawda? A mało tego, ja tak naprawdę nie wiem, czy gdybym nie był wtedy na Retrosferze i nie poznałbym Marka, to nie wiem, czy w ogóle by teraz do tego doszło i byście nagrywali we trójkę, możliwe nawet. Także ja wam chciałem jeszcze powiedzieć na temat nie tylko Retrosfery, która jest po prostu kochana, ale ogólnie takich imprez jak PGA, czy właśnie Nocne Retrogranie. To wam powiem, że to są w ogóle takie miejsca spotkań, gdzie możemy się zintegrować. Ja przyznam się szczerze, na takich imprezach bardzo mało gram, bardzo mało jestem zainteresowany siedzeniem przy komputerach i konsolach. Tylko poznawanie ludzi. Tak, chciałbym właśnie spędzić ten czas z ludźmi, z którymi ciągle tylko się wypisuję w internecie, w komunikatorach, a tak naprawdę się nie widzimy oprócz literek, więc to jest moment na to, abyśmy mogli się zintegrować, spotkać się. Ja w tym roku na Retrosferze poznałem inne osoby właśnie z redakcji i bardzo sobie ten czas cenię i w poprzedniej edycji byłem tylko jeden dzień, w tym roku było to na tyle intensywnie fajne, że stwierdziłem, że muszę być 2 dni i myślę, że chyba już co roku chciałbym być 2 razy, czyli sobotę i niedzielę. Planujemy nawet z żoną i z synkiem, że możliwe nawet, że sobie weźmiemy jakiś nocleg, tak żeby już nie tracić czasu. Mimo tego, że ja mam tylko 60 kilometrów. Polecamy. I powiem wam, że to jest naprawdę świetna sprawa, żebyśmy mogli się spotkać, to najlepiej właśnie poprzez takie miejsca jak Pixel Heaven też i wszelkie takie inicjatywy. Nie mówię tylko, że retro, no bo tak jak PGA, wy sami byliście teraz w tym roku, to też wiecie, że to ma rację bytu dla nas, choćby też przez to, że Retrosfera otworzyła swoje stanowiska i tam. Także jak najbardziej wszelkie takie miejsca to są jak dla mnie miejsca integracji. Z wami, z czytelnikami, ze wszystkimi osobami, które są jakby w tym naszym klimacie. Aczkolwiek PGA to jest jednak zupełnie inna impreza, większa. Tu zdecydowanie klimat Retrosfery mi odpowiada bardziej i też polecam wziąć nocleg. Ja wziąłem 2 noclegi, byłem od piątku do niedzieli i nie żałuję. Polecamy wszystkim. Chyba będziemy się widzieć w komplecie za rok. Tak, Miejmy taką na pewno. nadzieję. Ale dobra, ja jeszcze mam kolejne pytanie, a to już bezpośrednio, przepraszam, redaktora naczelnego, to będzie pytanie bezpośrednio do Marcina. No bo przecież nawet na tym właśnie, na tej ostatniej imprezie przegadaliśmy, że pasjonujesz się muzyką, etc. Powiedz mi, czy w dawnych latach na Amidze cokolwiek robiłeś, a jeżeli robiłeś, to w jakich programach i czy twoje moduły można gdziekolwiek usłyszeć? To znaczy, wiesz, ja ogólnie jestem DJ-em. Z produkcją muzyki, no nie mam jakby takich wydanych stricte utworów swoich, bardziej robię jakieś zapętlenia, loopy i inne tego typu sprawy, które jakby wypełniają mojego seta muzycznego, tylko że aktualnie to, co wykonuję pod swoim szyldem muzycznym, nie ma dużo wspólnego z tym amigowaniem, choć w latach świetności miałem jakiś tam sampler, jakiś tam polski, nie wiem, czy to nie był L-Boxu bodajże. Elsatu pewnie. Albo Elsatu, o. I próbowałem się tam bawić, jakieś sample sobie coś tam modziłem, przerzucałem sobie niektóre jakieś jakby etapy utworów, kawałki z taśmy gdzieś tam samplowałem na Amidze. Gdzieś tam jakiś w Pro Trackerze jakieś tam pierdółki robiłem, które można byłoby nazwać zalążkiem jakiegoś modułu, natomiast nic na te czasy mi nie zostało z tego. Tyle, że mówimy tutaj ciągle o tej produkcji muzycznej. Natomiast mnie jako DJ-a najbardziej ciekawi program na Amigę, który się nazywa PT 1210. Jest to program zrobiony przez legendarnego muzyka Hoffmana. W tym roku mamy 10-lecie tego programu. Tu sobie pogadamy. Znaczy moglibyśmy. I to jest program, który zadebiutował na Revision w 2014 roku i to jest program, który został stworzony w ten sposób, żeby imitował CDJ Pioniera, jako Dokładnie. że po prostu mamy taką możliwość, że moduł
możemy uruchomić przez ten program w ten sposób, że mamy nad nim kontrolę tak jak na CDJ-ach, czyli możemy tutaj zmieniać tempo, możemy sobie nawet zrobić kilka... I Tak? nie wiem, czy zauważyłeś, ale tam też możesz master tempo sobie włączyć, czyli możesz sobie go jakby pitcha podrzucać, ale on nie zmieni Tempa. tego klucza utworu. Tak, klucza. To jest super. No, super, tak. To się bardzo przydaje, ale powiem wam tak, ja osobiście mam z Amigą, jak chodzi o muzyczność, wielki problem w postaci tej separacji ścieżek. Czyli mówimy tutaj o tym, że jeśli w ProTrackerze mamy 4 ścieżki, to one są podzielone na 2 kanały. I teraz na przykład mamy taką sytuację, że w lewym kanale na przykład słyszymy beat, czyli załóżmy stopę, a na przykład jeśli chcemy zmiksować to z innym utworem, to może się okazać, że tą stopę mamy w prawym kanale i to powoduje mega wielki dysonans, więc DJ-e amigowi, żeby wyjść z opresji... Jeszcze na słuchawki, jak to wrzucisz, to masz w ogóle kakofonię. No dokładnie. I żeby wyjść z tej opresji, no to DJ-e amigowi robią to w ten sposób, że wszystko sprzężają to na płasko w mono. I wtedy to ma sens. Ja osobiście byłem na kilku imprezach, gdzie DJ-e amigowi w ten sposób miksowali muzykę i moim zdaniem to ma sens w lokalu, w klubie i tego nie słychać aż tak wyraziście ale w studio to już nie przejdzie. Natomiast właśnie, jeśli mamy miksować muzykę w studiu, to problem jest olbrzymi. I mówimy właśnie tak, jak ja tutaj zmierzałem do tego, o tej separacji. Problem jest ogromny i dla mnie jest to ciężkie do przejścia, ponieważ ja po prostu nie lubię czegoś takiego, żeby ta muzyka była tak spłaszczona poprzez sygnał mono. Dla mnie to jest niefajne. Dobra, bo my tu zaczniemy odpływać. Bo ja właśnie stwierdzam, że odpłynęliście, przynajmniej dla takiego laika jak ja, który się nie zna na tej DJ-ce, ale jedno pytanie mam tylko, które ciśnie mi się na usta, takie dodatkowe, poboczne. Czy ten program, który omawiacie, on też potrafi działać na karcie muzycznej, bo wtedy pewnie by ten problem z małą liczbą kanałów. Niestety nie. Nie, i on w ogóle jest taki ograniczony, bo tam tylko i wyłącznie moduły można, miksować. Nie możesz na przykład innych rozszerzeń, na przykład to, co się dzieje w DigiBoosterze, to już nie odtworzysz tego w tym programie i to jest taki trochę problem. Mamy tutaj już 10-lecie tego programu, a Hoffman nic z tym nie robi. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek jeszcze ruszy się ten problem właśnie tego programu. No myślę, że amigowi DJ-e dalej na takie rozwiązania czekają. Czy wiesz, z drugiej strony, no nie czarujmy się, ja pamiętam jak zobaczyłem Cubase'a pierwszy raz, to zaczarowałem się. Mówię teraz tutaj o Macu i potem o PC-cie, ale ten temat zostawiamy, bo jesteśmy kanałem amigowym, więc to kiedyś na DJ-skie kanały zostawimy. Tak jest. I jedziemy dalej. Więc mój przyjaciel. Było pytanie do Teka, więc teraz do Komka, czyli do Arka. Czym ty się zajmowałeś w latach 90.? Czy było to tylko i wyłącznie granie? Czy też może, nie wiem, tworzyłeś jakąś muzykę czy grafikę i czy być może ma to jakiś wpływ na twoje dzisiejsze, nie wiem, zajęcia zawodowe czy hobbystyczne? W latach 90., tak? W latach 90. Tworzyłem dodatek do gazetki szkolnej Grajmy Razem. To pierwsza rzecz i zaczynałem z muzyką, ale nie była ona związana z komputerami, tylko to była muzyka punkowa, rockowa, rock alternatywny, również wokal i gitara. Arek, to ja mam teraz takie pytanie, jeśli mogę. Skoro tak, to powiedz nam, czy to, że masz korzenie właśnie punkowe, to stąd wzięło się to twoja zajawka na Zina? Bo ja kojarzę właśnie takie klimaty punkowe, skinheadowe z takimi właśnie nieoficjalnymi magazynami, mówiło się na to Zin. Tak. Znaczy się, czy to miał, O kurde, aż my z mufą się zmarszczyliśmy. Chodzi o komodę, tak?
Nie, akurat tworząc Komodo nie myślałem wtedy o tym, ale czy może to samo pojęcie ZIN, że to jest coś takiego niekonwencjonalnego, takiego surowego, bo te ZINy wyglądały jak po prostu jakaś gazeta skserowana 1000 razy, tak? Takie to było jakości, pisane gdzieś na maszynie do pisania, czy na jakiejś gorszej jakości drukarce, na przykład drukowane, skserowane 100 razy, bo to było kserowane, więc może... Czyli underground kojarzący się z muzyką undergroundową. No tak. Wszystko w temacie. Tak jest. Jaki związek znaleźliśmy? No to okej. Jedziesz, Remik. Dobra. Kolejne pytanie ode mnie. Kochani, bo jest taki wysyp tego A500 Mini, Raspberry Pi 5, no i innych generalnie C64, Mini, Maxi i tak dalej. Co myślicie o tego typu sprzętach? Ja myślę, że to jest taki bardzo łatwy dostęp do tej nostalgii i do tej przeszłości, za którą tak bardzo tęsknimy. Nie każdy też chce, nie każdy ma czas, żeby wachlować dyskietkami, czy wgrywać z kaset, tak? Tutaj dokładnie, więc znaczy ja jestem purystą, ja to lubię, ja lubię ten rytuał i także ja nie mam żadnych mini, żadnych maxi i tak dalej, ja mam oryginalne sprzęty. Ale rozumiem to jak najbardziej, bo mam znajomych, co korzystają z tego, także używają, także wiem, jak to jest fajnie się przyjść, spotkać i od razu odpalić coś, włączyć PGS, chcesz tą grę, masz następną i jedziemy dalej, nie? W ten sposób. Tak. Ja osobiście też uważam, tak jak Arek, że to są fajne sprzęty, ale u kumpli, bo my, tacy stricte amigowo-komodorkowi ludzie, to mam wrażenie, że tacy maniacy to chcą czysty, prawdziwy sprzęt. I można się posiłkować jakimiś takimi dodatkami. Ja osobiście na przykład mam Vampira na FPGA w Amidze, dzięki któremu mam internet i takie dodatkowe rozwiązania i dla mnie to jest wszystko ok. Natomiast też osobiście nie mam żadnej takiej konsolki typu DA500 Mini, z tego względu, że ja jej po prostu nie potrzebuję, bo ja po prostu wolę prawdziwy sprzęt i jeszcze muszę dodać do tego, że każdy sprzęt, który ja podpinam, to podpinam klasycznie pod CRT-ka. Mam kineskopowy telewizor w szafie 30-kilowy i tak naprawdę to jest dla mnie jakby takie coś, co tak naprawdę jest dla mnie takim no najlepszym wydaniem tego sprzętu i ja najbardziej lubię grać na kineskopowym telewizorze i to dopiero sprawia mi radość i nie lubię tych takich w emulatorach stricte takiego czystego rozwiązania graficznego, gdzie te piksele bardzo widać na nowoczesnych monitorach LCD, więc nawet nie podpinam pod C64 i Amigę takich właśnie płaskich monitorów, ponieważ ja za bardzo, no dla mnie to nie jest zabawa. Jest po prostu przystosowany, tak dobrze mówisz, on jest po prostu przystosowany do wyświetlania tego trybu graficznego. Na przykład... Tak, natomiast ja uważam, że te wszystkie sprzęty nowoczesne mają swoje miejsce właśnie dla osób, które szybko chcą sobie wrócić do tematu, podpiąć sobie, bo na przykład wiecie, ja mam ten problem, że ciężko mi podpiąć coś pod kineskop, a ludzie przeważnie mają tą sytuację na odwrót właśnie, że mają problem, jak podłączyć takie C64 pod HDMI i kombinują z upscalerami, z jakimiś różnymi cudami, natomiast wynalazkami. Wystarczyłoby im podpiąć taki emulator w formie takiego DA500 Mini i można się tym posiłkować. Są jeszcze takie rozwiązania właśnie jak Mr. FPGA, czyli tutaj mówimy już o takiej reimplementacji, a nie emulacji. Są puryści, którzy też z tego korzystają. Ja sam sobie nawet niedawno zamówiłem tego Mistera Pi. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale ja tak naprawdę kupiłem ten sprzęt nie po to, żeby emulować, czy tam reimplementować C64 czy Amigę, tylko bardziej chodzi mi tutaj o platformy, których nie mam, czyli nic z Atari na przykład nie mam w domu. Takim zostałem już na starość fanboyem i tak naprawdę gdzieś
gdzieś tam czasami za tym Atari mi się tęskni, żeby w Jompa pograć i tak naprawdę po to pomyślałem, żeby kupić tego Mistera P, ale tak osobiście jestem za tym, żebyśmy jednak tutaj myśleli nad tym, żeby wykorzystywać stare komputery do naszych fantastycznych, zabawowych celów. Ja Chętnie się odniosę do tego, ale dobra, no Mufa Ja tylko odpalił chciałem się, dobra. nadmienić wypowiedź naszego poprzedniego gościa z poprzedniego wywiadu, czyli Energika i słynny efekt rogowatości, czyli te piksele na zbyt dużym monitorze, że jednak ten sprzętowy motion blur robił robotę przy tych grach amigowych czy nawet komodorowskich, że ta grafika wyglądała nie tak koszmarnie, jak wygląda powiedzmy na tych dzisiejszych super ostrych monitorach, nie? Tak, piksel nie był kwadratem. Skoro już mówiliśmy o nowoczesnych konsolkach, to ja pójdę jeszcze o krok dalej jako fan Amigi NG, bo wydaje mi się, że kiedyś, o ile pamiętam, to były też artykuły w waszym piśmie poświęcone jakimś opisom grom na Amigę NG. Teraz tego nie ma i chciałem się zapytać dlaczego, co wy o tym w ogóle sądzicie, czy to była wasza decyzja, czy też może brak redaktorów chętnych, żeby o tym pisać? Jak wy zapatrujecie się na ten sprzęt? Wiecie co? Mi się wydaje, że to jest pytanie troszeczkę połączone z tym, co już Arek odpowiadał na temat tego współczynnika między ile mamy treści komodorkowych, a ile amigowych. Skoro nie ma treści NG, no to o czym będziemy pisali, słuchajcie. No nie mamy po prostu treści. A jeszcze na dodatek nie wiem, czy są u nas osoby, które zajmują się amigami NG, z redaktorów. Ja osobiście jestem osobą, która jest fanem Amigi NG na papierze od wielu, wielu lat, ale nie fizycznie, dlatego że ja mam wrażenie, że no nie mam dla mnie tam nic ciekawego, co tak naprawdę by przykuło moją uwagę. Jeszcze parę lat temu, w 2017 roku, wychodziła taka gierka od 11-bit Studios i Pixelwerk Tower 57. I to był taki moment, kiedy już się zastanawiam, o kurczę, to już mamy coś konkretnego tutaj na tę platformę, a może by trzeba było się pochylić, ale wszystko szybko się rozwiało w momencie, kiedy gra została wydana i okazało się, że gra zostanie też opublikowana na Steamie. I szybko po prostu przeskoczyłem na platformę PC, gdzie tą grę zakupiłem. Pobawiłem się, nawet ostatnio uruchamiałem tą grę na Steam Decku, to polecam. No i tak naprawdę przeglądając nawet, Rafał, twój taki niedawny na twoim kanale filmik, gdzie pokazałeś top 30 gier na Amigę z OS4, no to tam tak naprawdę nie widzę za bardzo czegoś ciekawego dla siebie. Pomijam porty typu Wipeout, bo tak naprawdę to już od dawna można było to odpalić na jakichś innych platformach. A no tutaj mamy ten problem, że tak naprawdę nie widzę za bardzo jakby tego takiego zapalnika, żebym kupił tą platformę, ale cały czas liczę na to, że taki dzień nastąpi, bo po prostu chciałbym tą Amigę NG, ale nie widzę w niej na razie potencjału dla siebie. Okej. Ja dodam coś od siebie jeszcze, bo ja dzięki Rafałowi właśnie trochę się zaraziłem tą Amigą nowej generacji i tak chciałbym ją mieć tu, ale wiesz, no nie za takie pieniądze to raz. No fajnie jakbym samą płytę sobie zdobył i ale to też jest nierealne. A dwa, to jest to, o czym mówiłem w naszym ostatnim specjalnym odcinku, nie? Że chciałbym, żeby Amiga zrobiła coś, co będzie tylko na Amidze, żeby było takim Nintendo w świecie PC-ów, nie? I dalej podtrzymuję to zdanie. Nie róbmy portów, nie gońmy świata, zróbmy coś pod Amiga OS i koniec. Tylko, że nie? do Nintendo to już nawet Sony ani Microsoft nie mają startu, bo Nintendo sobie pozwala co miesiąc walić swojego ekskluzywa, bo prawdopodobnie Switch będzie za parę miesięcy najlepiej sprzedającą się konsolą w historii, przebije PS2, a wiesz, nawet Sony czy tam Xbox, to tam ekskluzyw wychodzi 1-2 na rok, to wiesz, taka mała platforma jak Amiga. Jasne. Jakiś hobbysta może coś zrobić. Jasne. Ale oddajmy jeszcze może Arkowi coś tutaj do powiedzenia. Czy... Tak, redaktor naczelny, niech się tu wypowie. Znaczy w zasadzie to, co już powiedział
Marcin, nie będę tego powielał odnośnie Amiga Android. Okej. No to okej. Ostatnie pytanie ode mnie. Kochani, co chcielibyście powiedzieć naszym widzom i waszym czytelnikom? Żeby cały czas was oglądali, oczekiwali na nowe odcinki, i żeby nas czytali i oczekiwali na nowe wydania naszego czasopisma, no bo to wy tworzycie, odbiorcy tworzą ten nasz cały, nasz cały trud, nasza cała praca jest wynagradzana tym, że wy nas czytacie, oglądacie, no bądźcie z nami, to jeśli będziecie z nami, to my będziemy cały czas. No. Tak, przede wszystkim Okej, nikt nie jest wieczny, ale dobra, ile będziemy mogli, to tyle będziemy. Tak, i oczywiście dziękujemy. Serduszka Tak dla jest. Was, dla czytelników, którzy tak naprawdę są oddanymi fanami. Widać to w tym, że jednak ciągle potrzebne są te dodruki numerów archiwalnych. Są osoby, które po prostu mają ciśnienie na to, aby mieć całą pełną kolekcję i każdy numer zachowany u siebie na półeczce. Ja to wszystko szanuję i to mi się bardzo podoba. I tak naprawdę, tak jak Arek mówi, no tak naprawdę pismo jest stworzone dla wszystkich zainteresowanych. No i należą Wam się podziękowania za to, że nas czytacie, że wyczekujecie też tego numeru nie w kiosku, ale przynajmniej przez paczkomat zawsze do Was dotrze i ten zapach papieru i to właśnie pod palcem, to jest jednak inne doświadczenie niż to, co mamy na monitorze. Właśnie, tak jak Remi tutaj pokazuje, to jest organoleptyczne doświadczenie, które nie da nam ta cyfrowa forma. Zgadza się. Tak jest. Zgadza się. No bardzo nam było miło Was gościć. Bardzo. Dziękujemy za długą rozmowę. Do zobaczenia, mam nadzieję, na Retrosferze, gdzie pogadamy sobie koniecznie. twarzą w My twarz. tam już zbieramy ekipę, także no tym razem przyjedziemy, mam nadzieję, większą ekipą, będzie większe stoisko, będziemy mieli więcej czasu, żeby porozmawiać ze wszystkimi, także zainteresowanymi. Także Tak. Retrosfera Super. rośnie w siłę i Komoda również. I nasz kanał, miejmy nadzieję, też. I Amiga bez ściemy też. Tak. Dziękujemy Wam Trzymajcie także się. za propagowanie naszego pisma i dzięki wielkie. Trzymajcie Cześć. się Na i razie. wszystkiego Hejo. dobrego. Cześć, dzięki, pa! Jak wiecie, istnieją takie programy, które się nazywają symulatory lotu. W chwili obecnej są one jednymi chyba z najbardziej takich powszechnych i najbardziej ciekawych programów. Kupuje je bardzo dużo ludzi i dzięki temu mogą robić to, czego w rzeczywistości być może żaden z nich uczynić nie może. Mogą usiąść za sterami samolotu. Takich programów jest w tej chwili na świecie kilkadziesiąt. Różnią się od siebie bardzo wieloma szczegółami. Są to na przykład programy, które potrafią naśladować i to pod względem wyglądu wewnętrznego i też pod względem możliwości lotnych najnowsze samoloty bojowe wszystkich państw świata. Są również takie programy, w których możecie polatać sobie małą awionetką czy też dużym samolotem pasażerskim. Cała idea symulacji wzięła się stąd, że gdy kiedyś, dawno temu, w początkach lotnictwa ćwiczono na żywych samolotach i na żywych ludziach, bardzo często takie ćwiczenia kończyły się tragicznie. W związku z tym wyprodukowano różnego rodzaju symulatory lotu.